tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moją rozmówczynią jest Agnieszka Pakulska, partnerka funduszu Avalon MBO. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak menedżerowie zamieniają się w przedsiębiorców. Zapraszam. Cześć Agnieszko. Witam, dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać o private equity, ale chciałem zacząć od twojego poprzedniego doświadczenia zawodowego, ponieważ pracowałeś w Muzeum Sherlocka Holmesa. Czy to cię jakoś przygotowało do bycia inwestorką private equity? Absolutnie, myślę, że tak, bo natura Sherlocka Holmesa jest wiadomo, cały czas tropi i szuka czegoś. I chyba tak można porównać. Wy nie przestępców, a okazji. Dokładnie, my tropimy okazję, ale trochę nieścisłości również, szczególnie na etapie badania. Fundusz jak ma etap badania, to musi węszyć, tropić, zadawać ciężkie pytania i troszkę ta natura jest, ale już tak na poważnie to myślę, że to było bardzo fajne wyzwanie dla studentki młodej. To był bodajże drugi rok studiów, więc jakby środowisko międzynarodowe, gdzie trzeba odnaleźć się w tej historii studiów takich polskich. Unia Europejska tak otworzyła granice i to była ta pierwsza przygoda. Tam z chaosu trzeba było wyciągnąć wnioski, ponieważ controlling w ogóle nie działał. A celem oczywiście było zobaczenie, na czym zarabiamy, na czym tracimy i czy mamy pieniądze, czy jest płynność i ile towarów kupujemy. Więc był to element takiej właśnie pracy analitycznej. Trzeba było wyciągnąć wnioski, wskazać niedociągnięcia i to się udało i z tego co wiem nadal na tym pracują. Także był to też taki element nieświadomy pierwszej pracy private equity analitycznej, gdzie trzeba nazwać to i pchnąć do przodu. Ale ja myślę, że to jest jedna lekcja życiowa, ale taka druga lekcja, która wyszła i to absolutnie tak nieświadomie. Ja pamiętam sytuację, że przyszła na rozmowę jakaś inna Polka dziewczyna po 5 latach studiów, która to miała przepiękne świadectwo. Takiego świadectwa to chyba nie widziałam dawno, że obrona pracy, wszystkie oceny, wszystko miała ładnie napisane. Jest na tej rozmowie, i tam jest jakieś grono. Wtem też byłam ja, żeby ocenić tą dziewczynę, bo ona miała właśnie być do tego działu księgowo-finansowego. I padło takie pytanie, ale co ty robiłeś przez 5 lat? A ona była taka zdziwiona, że ale o co chodzi? No przecież mam tu wszystko napisane w CV. No dobrze, ale masz napisane 5 lat studiowania. Co oprócz studiowania? Co poza tym robiłaś? I ona była tak jakby zażenowana. Ci byli zażenowani, że ona nie wie o co chodzi, a de facto jakie miałaś wyzwania takie pierwsze zawodowe, żebyś mogła teraz po tych 5 latach, mając tam 25 lat czy 4, się wykazać. Finalnie nie dostała tej pracy, więc jakby tam dlaczego? No przecież miała fajny język, te oceny takie dobre, więc oni stwierdzili arbitralnie, że to dziwne, nie? 5 lat nic nie robić poza studiowaniem, że to coś musiało być nie tak. Wniosek i taki wniosek. I wniosek. Praktyka ważniejsza od teorii. I to też powtarzamy, szczególnie jak mamy praktyczne zajęcia ze studentami. Mamy taki cykl coroczny wraz z Polskim Stowarzyszeniem, z PSIK-iem i londyńską organizacją Level 20, który ja tutaj lideruję w Polsce. I to też szukamy w tych CV, nie? Czyli fajne masz wyniki, masz pasję, ale teraz pokaż, co ty robisz poza. Skupmy się na private equity, tym prawdziwym, a nie przedsionku private equity. Jesteś w branży od 2006 roku. Od początku w Avalonie. Najpierw jako analityczka inwestycyjna, później dyrektorka inwestycyjna, teraz jesteś partnerką. Co się w największym stopniu zmieniło w branży na przestrzeni tych lat? No tak, to już trochę lat minęło. Nawet mi LinkedIn ostatnio podpowiedział, że to jakieś 18 lat, także jestem pełnoletnia. Możemy świętować. Co się zmieniło? Jakby patrzę też na Avalon, jak się zmienia i to absolutnie też odzwierciedla to, jak się zmienia branża. Jesteśmy może, tak można powiedzieć, jak stare dobre wino, tak się mamy starzyć i tak jest, bo jak nawet śmiesznie patrzymy sobie na pierwsze takie nasze prezentacje w 2007 roku, które tworzyliśmy versus teraz, no to jest przepaść. To też odzwierciedla ten rynek, jak on ewoluował, jak się uczył. No pierwsze to oczywiście, co się zmieniło, to początkowa ten rozwój private equity w Polsce, no to głównie fundusze międzynarodowe, które tutaj
miały jakieś lokalne teamy, ale to nie były jakieś biura, struktury utworzone, które za zadanie miały robić transakcje i głównie były to transakcje, a to prywatyzacja, czy też transakcje wzrostu finansowania, tak? Także tutaj z czasem dopiero pojawiły się te zespoły lokalne, takie jak właśnie Avalon, które no niewątpliwie dostały duże zaufanie, mandat zaufania, w szczególności od tych inwestorów instytucjonalnych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, IAF, które po prostu no, wypełniają swoje misje. Dwa, no zaczęły się pojawiać też nowe transakcje już później, tak? Czyli wraz z tworzeniem tej konkurencji takiej lokalnej pojawiają się nowe transakcje, to już nie tylko prywatyzacje, ale to już wykupy, często lewarowane, dokładnie tak, często już lewarowane, takie bardziej wyrafinowane struktury, typy transakcji konsolidacyjnych, czyli kupujemy platformę celem dobudowania całości, także no, ten rynek się pnie, tak, jakby w tym rozwoju. Te teamy, które są lokalne tutaj, które się stworzyły, są bardzo kompetentne. I tak naprawdę niczym nie odstajemy, tak jak patrzę, jak spotykamy się z funduszami z zagranicy, absolutnie nie mamy kompleksów. Także przez te tyle lat udało nam się to wypracować. Zaparkujmy przy wykupach menedżerskich, bo to jest szalenie ciekawe. Co musi się wydarzyć, żeby menedżer pracujący w firmie został jej właścicielem? Och, to musi być naprawdę, czyli to musi być zaplanowane i to musi być tak jakby wzięcie sprawy w swoje ręce. Tak jakby to się nie dzieje z przypadku, jeżeli krok po kroku. Jeżeli tak, to przejdźmy przez wykup, tak? No bo no, wykup, a dodatkowo menedżerski, to nic innego jak oczywiście menedżer, który do tej pory zarządza przedsiębiorstwem, staje się współwłaścicielem. Przeważnie jest to właśnie z funduszem, no bo jakby nie ma takiego zasobnego portfela, żeby sfinansować 100% transakcji, ale też może być grupa menedżerów z zewnątrz, która ma know-how, ma wiedzę i chce przejąć takie przedsiębiorstwo, które wie, że jest na sprzedaż. Więc co się musi zadziać? No pierwsze to musi być trigger właściciela, że on chce sprzedać. Przyczyny mogą być różne. Sprzedaży od wieku, od zmęczenia, od konfliktu na poziomie akcjonariuszy, także różne przyczyny, ale to menedżer jest najbliżej swojego właściciela i on powinien to czuć, albo proaktywnie wychodzić do właściciela z propozycją, albo czekać na ten sygnał od właściciela, że to się dzieje, no i być blisko tego, tak, czyli pilnować, czyli ta aktywność menedżerska. To nie jest tak, że ta transakcja przyjdzie sama do niego. No i nikt mu tej propozycji nie złoży, wykup firmy. To musi naprawdę proaktywnie w tym kierunku działać. Dwa, no to musi znaleźć później partnera, z którym się dobrze poczuje komfortowo, który sfinansuje z nim tą inwestycję. No i takim partnerem właśnie jest Avalon, gdzie projekty wykupów menedżerskich traktowane są absolutnie priorytetowo w naszej jakby hierarchii celów i pierwszeństwa transakcji do realizacji. No później oczywiście musimy zderzyć wizji menedżera, planów rozwoju, strategii z tą ceną, którą chcemy zaoferować. I to jest taki specyficzny moment transakcji, gdzie w zasadzie nabywającym, jaki jest fundusz, no wie więcej o tym podmiocie niż sam sprzedający często, który już jest gdzieś pasywny, odsunięty. I też trzeba taką niezręczność tu wyczuć i delikatność w jednym momencie, że no, menedżer no, nie może negocjować wprost agresywnie ze swoim przełożonym. Każdy ma, ten chce maksymalizować, ten, no wiadomo, kupując, minimalizować, więc tu oczywiście fundusz gra bardzo ważną rolę. My musimy wejść po środku, odseparować na tym etapie menedżera i to my musimy być tym zderzakiem, który pójdzie, wynegocjuje transakcję, no oczywiście zapewniając później temu menedżerowi jego pozycję później w biznesie, no bo my równolegle negocjując z właścicielem, badając spółkę, no to my mamy już ustalenia poczynione z grupą menedżerską, czyli ile oni chcą włożyć pieniędzy, bo to jest kolejny wyróżnik. To jakby można zostać współwłaścicielem, ale też trzeba pokazać ten commitment i to, że się wierzy i zainwestować w własne środki wraz z nami. Czyli tak, mamy już wynegocjowane, kupione, mamy ustalone plany. Struktura finansowania, kolejny element, bardzo ważny, czyli tu jest test, ile menedżer wkłada pieniędzy, ile jesteśmy w stanie pozyskać na rynku bankowym i to jest, nie mówię, że za każdy wykup będzie lewarowany, ale większa część, bo też chodzi o maksymalizację w strukturze wartości pakietu menedżera. A czy jest jakiś taki złoty model mówiący, jaką część powinien włożyć menedżer, jaką fundusz, ile pozyskać? Tak, no jakby są różne szkoły i my zawsze mówimy, że to coś, co powinno pokazywać commitment menedżera, tak? Czyli to nie powinna być jedna pensja.
Innymi słowy, tak? To powinno, może nie, no nie chodzi o to, żeby bolało, ale to ma coś, to ma mieć wymierną wartość, więc jeżeli my mówimy, jeżeli ty nam włożysz jednoroczne albo dwuletnie swoje roczne wynagrodzenie, to my się czujemy komfortowo, bo też pokazuje to pewien rodzaj już commitmentu i wiary w ten projekt. A to, że my jeszcze pójdziemy na rynek i poszukamy lewarowania, oczywiście o ile projekt pozwala na to, bo nie każdy projekt nadaje się pod lewarowanie, no to naturalnym jest, że ich pakiet wtedy menedżerów relatywnie w tej strukturze będzie ważył więcej. Czyli zamykając ten etap, kiedy my już mamy tak wynegocjowane, zbadane, ustalone, no i jest moment w ten value creation, gdzie my już jesteśmy partnerami z menedżerami. Wspominałeś o tym, jakie są motywacje właścicieli do sprzedaży biznesu, a jestem ciekaw, jacy menedżerowie najczęściej decydują się na wykupy, na wejście do tej gry. Czy jest jakiś taki zbiór cech, które posiadają? Myślę, że jest i to musi być duch przedsiębiorcy. Czyli nie każdy menedżer będzie przedsiębiorcą. I ten profil, czyli tej może nie braku awersji ryzyka, bo ryzyko też jest ważne i trzeba je kalkulować, ale jednak to ryzykowanie i podejmowanie decyzji to będzie coś, co na pewno jest oczekiwane od takiego menedżera. Wzięcie sprawy w swoje ręce, ta jego aktywność i jakby jak są takie sprawy się dzieją, one się dzieją raz w życiu. To albo się skorzysta, albo nie. Tak? I ta świadomość i to parcie do celu, tu jest bardzo ważne. Poza tym ta wiedza branżowa, której szukamy, tak? To też musi być specjalista w swojej branży. To jest ten klucz, że wiecie, że to jest człowiek, który na pewno zna się na robocie. Dokładnie. My nie jesteśmy branżowcami, nigdy nie będziemy. Mamy inne atuty, ale musimy mieć partnera, który zna tą branżę i musi nas przekonać, że to jest właśnie ta strategia, to myślenie długoterminowe i czym spółka ma być na wyjściu za parę lat, tak żeby była atrakcyjna dla kolejnego nabywcy, czy to branżowego, czy to finansowego. Różnie ustawiamy, ale musi przejść tą całą drogę, być świadomy, co to jest za droga. Też musi być tym playerem, jakby to my nie lubimy one man show. Chcemy, żeby to była grupa menedżerska i nawet to nasze motto inwestujemy z menedżerami, nie z menedżerem. Tak? My chcemy widzieć, że jest to grupa, która idzie w jednym kierunku. Oczywiście lider musi być tej grupy, tak? Który musi mieć te cechy właśnie pchania grupy w odpowiednim kierunku. Także myślę, że to są te główne cechy, i ta gotowość inwestycji własnej, tak? Własnych środków, czyli to jest bardzo ważne. A tak, żeby dawać od razu już przykłady, jak sobie myślę, klasyczny wykup menedżerski, który myślę, że jest flagowy i zresztą mamy też na naszej stronie awalońskiej zrobiony case z menedżerami Velvetu. I to jest klasyczny przykład, czyli Artur Piela, który wtedy zarządzał Velvetem, jeszcze należącym do Kimberly Clark, został w ogóle zatrudniony przez Kimberly Clark, żeby sprzedać spółkę. Czyli przychodzi nowy prezes, nowe oczekiwania organizacji, tak, że teraz rozwój, tutaj z teamem się komunikuje, jak to będą rozwijać, ale z tyłu głowy on wie, po co przyszedł. Tak? Ma przygotować organizację na sprzedaż i to w relatywnie krótkim czasie. I to też pokazuje fajną drogę. Sprzedaż dla uporządkowania, sprzedaż spółki z dużej grupy. Tak, taki spin-off duży, tak? Wydzielenia w całości. Ale to pokazuje właśnie, czyli jestem zatrudniony po coś, ale ja już z tyłu głowy mi się zapala lampka, ale czemu mam sprzedać do kogoś, tak? Ale dlaczego ja tego nie pociągnę? Oczywiście muszę mieć partnera do tego, tak? Ale to bycie blisko tej decyzji, to właśnie przekładanie tych swoich ambicji, marzeń spełniło się w tym przypadku. I to jest taki klasyczny wykup. Menedżerowie, grupa menedżerska przychodzi, ona wie, co chce zrobić. Ile wykupów już zrobiliście? I to jest łącznie, czyli tak, po pierwsze każda nasza transakcja, czy od funduszu pierwszego do funduszu trzeciego, to załóżmy średnio 10. Każda ma ten element wkomponowany. Ale nie możemy zapomnieć, co wcześniej Avalon robił, czyli jakby wyrósł doradztwa wykupów i tam to know-how budowane, to łącznie to na pewno jest ponad 300 transakcji, tak? No to już swoje waży. Tak, także tutaj jesteśmy na pewno niekwestionowanym liderem w Polsce i w Europie, jeżeli chodzi o ten temat.
To może jeszcze jeden przykład, jak wykonujemy te wykupy menedżerskie z naszego portfela, czyli to nie jest tak, że idziemy do spółki i jak nie ma menedżera, to my mówimy, że nie kupujemy, tak? Bo no, jak nam się aktywo podoba, to zrobimy wszystko, żeby je kupić. Żeby menedżer się znalazł. Menedżer się znalazł i to jest management buy-in, czyli to zewnątrz menedżer przyniesiony, z nami się partneruje i wchodzi. To był case naszej spółki Vosana, producenta napojów, z którego wyszliśmy niedawno. I tam faktycznie była jedna osoba, którą chcieliśmy jakby dalej zostawić, a reszta zarządu była związana z właścicielem i z automatu, tak, odchodzili. I poszliśmy na rynek i to jest rola też headhunterów, żeby nam pomóc. To jest jedno, ale dwa naszych kontaktów, ponieważ ta nasza baza kontaktów jest rozbudowana łącznie. Teraz jest to ponad 5000 różnych kontaktów, gdzie po prostu bierzemy telefon, dzwonimy, pytamy się, kto by się nadawał do tego zadania, kto ma te umiejętności, kontaktujemy się i tak faktycznie dwie osoby z zewnątrz z takim doświadczeniem dużym koncernowym dołączyły do Vosany i fajnie to wyszło, tak? Czyli z jednej strony mieliśmy ciastko i zjedliśmy ciastko. Pojawia się wykup menedżerski, przejmujecie udziały, pojawia się menedżer, który zostaje współwłaścicielem tego biznesu i co potem? Jak budowanie wartości z Avalonem się odbywa? Czyli na pewno to trzeba zacząć, my musimy wiedzieć, co chcemy razem robić. Czyli ta transparentność, ta otwartość, zaufanie, które wypracowujemy na pierwszym etapie naszej transakcji, bo zanim my kupimy ten biznes, to my musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy w nim zrobić. Czyli to nie jest tak, że potem się zastanowimy i jakby wymyślimy tą strategię i będziemy razem głowić Nie ma się. improwizacji. Nie ma improwizacji. Jakby od pierwszego dnia jest taki słynny plan 100 dni wdrażany przez private equity, choć się śmieję, bo to 100 dni to jest nic. To jest plan na 5 lat rozpisane de facto, ale pewne rzeczy muszą się zadzieć szybciej i trzeba akcentować w 100 dni, ale de facto od pierwszego dnia my wiemy, co chcemy robić, tak? Czyli żeby być za 5 lat w miejscu, czy też zmieniać ten model biznesowy albo go ulepszać, no to my musimy dzisiaj już zacząć działanie. Więc ta strategia długoterminowa jest dopracowywana na etapie wejścia. Więc oczywiście są pewne rzeczy, które możemy dalej jakby uatrakcyjniać wraz z menedżerem, ale ta strategia i trzon muszą być zdefiniowane i każda ze stron musi być skomitowana, a jeżeli coś nie idzie, a są przecież różne sytuacje biznesowe, no to tym też jesteśmy partnerami, jedziemy na tym samym wózku. Musimy usiąść, porozmawiać, zastanowić się, czy to efekt, że nam czegoś brakuje, czy to jest efekt rynkowy, jak to przeczekać, no jak zmitygować te ryzyka, które się pojawiają. Jesteście znani z wykupów menedżerskich, ale czy wy macie jeszcze oprócz tego specjalizację sektorową, czy jesteście generalistyczni? My jesteśmy generalistyczni, jak większość funduszy w Polsce. Po pierwsze, dostajemy pieniądze na określone cele, na określony region. W tym przypadku mamy zdefiniowaną politykę inwestycyjną i w tym mamy zawężenie, jest to do Polska i region C, rozumiane jako te nowe kraje Unii Europejskiej. W związku z tym jakby mamy już wycinek dany. Jakby na tym wycinku narzucanie sobie jednej specjalizacji dalej, Zbyt ograniczające by było? to by było bardzo, bardzo wykluczające, ograniczające. Jesteśmy tam, gdzie można zarobić, pod warunkiem, że jest oczywiście zgodne z naszą polityką inwestycyjną, a naszym elementem specjalizacji jest menedżer. Właśnie tą lukę nam uzupełnia, to on ma nas przekonać, że to jest ta branża i na tym możemy zarobić. My też mamy swoje pewne kompetencje, bo jak się robi, lubimy branżę na przykład FMCG-ową, jak już robimy kolejny projekt, no to naturalnie jesteśmy quasi-ekspertem i pewne mechanizmy rozumiemy, przyspieszamy je, wiemy co wyszło, nie wyszło w poprzednich firmach, więc też świadomie jesteśmy w stanie dołożyć nasz element. Zróbmy wędrówkę historyczną. Skąd te wykupy w ogóle się u was wzięły? Skąd wykupy? Ja myślę, że to fajna byłaby historia, gdyby założyciele jeszcze wtedy firmy doradzającej Avalon opowiedzieli, no bo de facto to sami chcieli zrobić wykup menedżerski, wychodząc ze struktur dużych bankowych. Im się to nie udało, tak? To była fala prywatyzacji. Tak, Michale Zawiszy. Michale Zawiszy, dokładnie. Więc to była fala prywatyzacji. Ambicja była i się nie udało z różnych przyczyn dokonać tego, więc pomyśleli, okej, no to czemu nie doradzać innym, jak to zrobić. I tak się zaczęło, tak? Ta przygoda z wykupami menedżerskimi, choć zawsze było w planie na
ale już na początkowym etapie, że będzie to taki strukturyzowany fundusz private equity. Trochę lat to zajęło, bo pierwszy fundusz Avalon o kapitalizacji 50 milionów euro to był 2007 rok. Także musieli pokazać najpierw ten element doradztwa, że wiedzą, jak to się robi i ten wolumen transakcji tam był duży i know-how się budowało. Dwa, to też inwestycje były robione w ramach takiego mniejszego butiku inwestycyjnego, między innymi właśnie ZK, Śrubena. Tam były pokazane story, że umieją to robić, nie tylko doradzając, ale też z tym elementem kapitału i umieją mierzyć zwrot z tego kapitału, świadomie kierować ten zwrot, a dopiero przyszedł właśnie moment, gdzie po raz pierwszy inwestorzy zaufali w 2007 roku. Powiedz mi, z których swoich inwestycji jesteś najbardziej zadowolona? I tu chyba myślę, że... Pewnie Velvet. Velvet, to jak zamykam oczy w nocy, ktoś mnie obudził i mówię Velvet. Także tak. Dlaczego Velvet? Dlaczego ta historia się udała? Dlaczego się udała? Ja myślę, że z perspektywy czasu mówić łatwo o tym, co się udało. Tak? Analiza skuteczna, zawsze skuteczna. Co zrobiliśmy, ale myślę, że decyzje, które podejmowaliśmy jako właściciel, wraz z menedżerami, którzy też byli aktywnymi akcjonariuszami, one nie były zawsze łatwe, tak? One były ryzykowne, ale z perspektywy czasu, jak sobie to składamy, no to one się opłacały, tak? Opłacały się zarówno dla menedżerów, dla Avalonu, to nie jest też tajemnicą, mówiliśmy, że na Gali Psi, gdzie wygraliśmy jako transakcja wyjścia roku, że udało nam się tam pomnożyć pieniądz 13 razy. Ze złotówki wyjęliśmy 13 zł, więc bardzo wymierny sukces. Ale ten sukces, zajęło nam to 5 lat, tak? I to była naprawdę koronkowa praca, którą musieliśmy wykonać podczas tej inwestycji, żeby faktycznie sprzedać spółkę w 2018 roku. I to na rzecz inwestora kolejnego finansowego. To też pokazuje, że daliśmy spółkę w takim stanie, że ona była w stanie dalej się rozwijać. Także kolejny gracz w to wierzy. Kolejny gracz w to wierzy i kolejny gracz, czyli Abris, dostał transakcję roku wyjścia. Pojawił się trzeci fundusz, Partners Group, który zakupił już taki bardzo duży gracz. Także to też pokazuje, że te podwaliny, ten fundament, który nam się udało zrobić z menedżerami, te decyzje inwestycyjne, o których zaraz powiem, one zaprocentowały. Bez tych decyzji absolutnie nie bylibyśmy w stanie wyjść na rzecz gracza finansowego. No właśnie, co konkretnie w Velvecie zrobiliście, że aż 13-krotny zwrot się udało uzyskać? Jak mi się, to jest praca na wszystkich poziomach. Na początek, to nie abstrahujmy, że najważniejsze w tym wszystkim, to jest moment EBITDA, wejścia i wyjścia, jaki był przyrost. Także tutaj absolutnie ten przyrost był ponad dwukrotny. Dwa, też cena wejścia pracuje oczywiście na zwroty. To był deal nieoczywisty. To od razu mówię, bo jak sobie cofniemy się z historią, gdzie Kimberly-Clark ogłasza zmianę strategii, a zmiana to znaczy, że wyprzedaż aktywów i przejście na produkcyjnych w tej części Europy, skupienie się na swojej marce Kleenex i przejście na taki bardziej model dystrybutora. Tak czytamy takie coś w prasie, to z jednej strony nam się zapala lampka, skoro duży branżowy nie umie dalej wyciskać marży. Jak wy to macie zrobić? Jak my to mamy zrobić? I pamiętam, później gdzieś czytam sobie analizę rynku papieru toaletowego, bo to jest głównie Velvet wtedy był, że cena taka detaliczna nie rosła przez ileś lat. To jak to zrobić dalej? Jak tu wyciągnąć i dalej biznes, tak? A przynajmniej produkt niezaprzeczalnie potrzebny. Absolutnie, pierwszej potrzeby. Dwa, to od razu sprawdza się wyniki KRS-owe. Skala była, rentowności tam nie było w tym KRS-ie. Maszyna, każdy wiedział, że to stara fabryka w Kluczach, że stara maszyna z lat 70., papiernicza, czyli serce całości zakładu, więc tak jak się czytało, to nie było to oczywiste. To co wy tam i właśnie. I teraz jest jeden telefon. To też anegdotka, bo pamiętam, że szykowałam się na narty, bo ferie. Nie pojechałam na te narty. Tutaj dzięki grupie menedżerskiej Velvet. Bo jak zaczęliśmy spotkanie i zaczęli nas wciągać w tą historię i odklinać to wszystko, co my sobie przeczytaliśmy w tej prasie, co sobie ułożyliśmy, jakieś tezy, to było tak, ta maszyna to może jest stara, ale wszystko ma nowe.
to milionowe nakłady remontowe i ona pociągnie 13 lat. I to jest norma w przemyśle papierniczym. No te wyniki, które widzimy, no obciążone są kosztami grupy. No to jak takie się menedżerskie wersje zrobi, to wygląda to zupełnie inaczej. Marka pozycji Velvet niezaprzeczalna, taka spontaniczna znajomość marki blisko Coca-Coli w Polsce, tak? Więc Trochę aktywa, synonim papieru toaletowego. pierwsza reklama. I to po pierwsze pierwszy biały papier toaletowy, nie szary, z celulozy i dwa, pierwsza reklama miękki jak eksamin, także to do tej pory się ciągnie. Więc jak zaczęliśmy sobie to składać i jak brnęliśmy w tą historię, po wielogodzinnym spotkaniu w Łodzi, no wiedzieliśmy, że składamy ofertę, tak? I ta oferta powstała w tempie ekspresowym absolutnie, bo to było z 2 tygodnie, gdzie Kimberly Clark dostało ofertę zakupu. No i tu się zaczęła przygoda, tak? No bo później trzeba było przenegocjować ten deal i to też duże ryzyko, ponieważ wyłączenie takiej dużej grupy z korporacji, no to ma też dużo ryzyk. Musieliśmy od podstaw stworzyć dział zakupów. On nie istniał, on był centralny. Pewne też funkcje księgowe nie były tutaj lokalnie wykonywane. No i najważniejsze, cała tożsamość brandu, ikona marki, to było zabierane, tak? To Velvet zostawał, ale ten piesek, który był, Labrador, w tym welwecie, no to jest świętość dla Kimberly Clark. I on musiał z automatu, mieliśmy po dniu transakcji podpisania, gdybyśmy nie usunęli tego, to były milionowe kary za dzień używania, więc jakby w tym okresie takim transition musieliśmy dużo rzeczy otworzyć, cały system łącznie z SAP-em postawić od nowa na własnych serwerach, tak żeby jakby ten dzień cut-off, czyli przejścia własności, no to my musieliśmy być już niezależną organizacją, więc duża praca on top, taka operacyjna, która się musiała wydarzyć poza sfinansowaniem samej tej transakcji. No i później zaczyna się przygoda, czyli jak ze złotówki zrobić 13, nie 3, bo zawsze standardem mówimy, że 3, a tu wyszło 13. No to ten top line, ta nasza sprzedaż, czyli czego nam brakuje, gdzie jeszcze możemy dołożyć, jak zrobić ten brand extension Velvetu, gdzie jeszcze, które kategorie brand Velvet będzie się nadawał. To też nie takie oczywiste, bo chcieliśmy ambitnie, ale badania pokazały, że to nie jest aż tak pojemny brand, żeby zawojować na przykład kuchnię, bo też były takie przymiarki. Nowe produkty, tak, czyli nie wiem, nawilżany papier toaletowy, gdzie był kategorią niszową wtedy, a okazało się, że teraz, że jest na tyle istotną kategorią, że można już ją wesprzeć kampanią reklamową. Także wiedzieliśmy, że musimy sprzedaż postawić na polsce, oportunistyczne podejście do private label. Absolutnie koncern zabraniał takich kontraktów, więc my widzieliśmy to opportunity. Chcieliśmy wyjść na rynek niemiecki idealnie z brandem. Szybko się wyleczyliśmy, że nie zawojemy tam rynku niemieckiego, chyba że private labelowo. I tutaj ten rynek jest bardzo hermetyczny. I pomógł nam partner niemiecki, dystrybutor, który został naszym partnerem. Zaprosiliśmy go do akcjonariatu, tak żeby też miał tą wspólnotę interesów i otworzył nam drzwi na te rynki. I to się udało. Ale co najważniejsze, cena wejścia to jedno, ale dwa to ile nakładów tego CAPEX-u tam poczyniliśmy. Decyzja absolutnie milowa z punktu widzenia rozwoju Velvetu to była decyzja o nowej maszynie papierniczej. Łącznie tam poszło ponad 260 milionów zostało zainwestowanych. Bardzo duża decyzja, tak? No bo relatywnie mały fundusz. 2 koncerny poprzednie amerykańskie, przepraszam, się na to nie zdecydowały, a tu raptownie grupa menedżerska nas przekonuje, że warto. Gdzie już pora za chwilę wychodzić. Więc no to nie muszę mówić, że to były takie duże dyskusje i przekonywania siebie nawzajem, ale udało się przekonać, tak? I myślę, że to była bardzo ważna decyzja, która pozwoliła nam wyjść. W momencie naszego wyjścia na rzecz Abris warunkiem zawieszającym transakcję było właśnie to odpalenie maszyny nowej, która momentalnie podwajała moce produkcyjne spółki. Także to trudna decyzja, ale na koniec nieopłacalna, a zresztą jak opłacalna, to pokazuje to, że kolejna maszyna została uruchomiona po tym i jeszcze kolejna w planach, także tutaj jest naprawdę, to pokazuje, że taką maszynkę, którą jakby
przetarliśmy trochę, można powiedzieć, no to ona jest multiplikowana, więc to na pewno cieszy, tak? I nawet wiem, jakie są ambicje grupy menedżerskiej, także blisko 2 miliardów obrotu teraz. Dla przykładu, jak wchodziliśmy, to było lekko 200 ponad milionów. No dobrze, a jakie inwestycje były dla was najtrudniejsze i czego się z nich nauczyliście? No i bardzo ciężkie pytanie. Nie, ale tak. Po pierwsze, każdy popełnia błędy. Jak się na nich uczy, to jest okej, tak? Statystyki. O ile się uczy? O ile się uczy. No ale to też jest test, czy się uczy, tak? Ponieważ my mamy w ramach badania funduszu due diligence, tak jak my badamy spółki, to inwestorzy fundraisingu nasz badają. Jest dział poświęcony lessons learned i musimy pokazać, tak? Te błędy i czy się nauczyliśmy. I myślę, że jakbyśmy ten sam błąd powtórzyli parokrotnie, to by nie można było mówić o kolejnych funduszach. Także one są mobilizujące, potrzebne te błędy. Mamy się na nich uczyć. Statystyki no, są jasne do private equity, że faktycznie te błędy się zdarzają i statystycznie to jest tam od 5 do 10% spółek nam upadnie. A w venture capital to już w ogóle jest około 30-40, tylko że tam mniej boli ta porażka, tak? No bo tam mamy mniejsze te wartości inwestycji pojedynczych, także zakładam, że mniej boli, no bo nigdy nie byłam w tym środowisku. Ale tak, myślę tak, czego się uczymy? Na pewno mamy podsumowane takie bloki tematyczne. Po pierwsze, no nie chcemy kumulować profilu transakcji opartego na agresywnym wzroście. Tak? Czyli to nie jest tak, że my zapominamy o wykupach, z czego wyrośliśmy i nie ma dywersyfikacji portfela, czyli kumulujemy jeden typ transakcji. To już wiemy. Tak samo z branżą. Patrzymy sobie oczywiście, gdzie jesteśmy w całości portfela i pilnujemy, żeby nie... Czyli nie wkładanie wszystkich jajek tak, do jednego dokładnie koszyka. tak. Są cykle branż, to ma oczywiście później odzwierciedlenie na wycenę tego portfela. Myślę, że drugą taką najważniejszą też dla nas nauczką jest to, że branże regulacyjne na styku z państwem, to omijamy jedna ustawa, jedna zmiana. Jeżeli jest w stanie zabić nasz biznes z dnia na dzień, to dziękujemy, się trzymamy od tego z daleka. Kolejnym takim punktem, i to chyba możemy sobie napisać, nie wiem, na ścianie przy wejściu na czerwono do naszego biura, jakby jeżeli przedmiotem inwestycji jest diametralna zmiana modelu biznesowego i mamy to sfinansować, to 5 razy pomyślmy, tak? Czy pivoty was nie interesują? To jest naprawdę, to jest taka bardzo bolesna lekcja z funduszu pierwszego. I to był case, gdzie dystrybutor zapragnął być producentem, czyli kontrolował bardzo dużą część dystrybucji świeżego łososia i owoców morza do choreki, no i raptownie widział, ile marży teoretycznie może zostać, więc jak to marżę zatrzymamy u siebie, bo zbudujemy fabrykę, no to na papierze to pięknie wyglądało, ale w międzyczasie oczywiście to było dużo takich rzeczy dookoła, bo w międzyczasie cena łososia wystrzeliła jako surowca, więcej niż dwukrotnie, więc naturalnym jest, że po prostu popyt siadł. Główny dostawca, producent łososia przyjął innego przetwórcę, i naturalnym jest, że te ceny i ta dostępność tego surowca, no wszystkie założenia legły w gruzach. Oczywiście fabryka zajęła nam to dłużej, drożej i no nie muszę mówić, że na koniec dnia to pamiętamy bardzo. Ale łososia jemy spokojnie w restauracjach. Aż tak się nie zraziliście. Aż tak się nie zraziliśmy. Na pewno wyjścia na czas. Timing absolutnie, że coś przedłużamy, coś przykrywamy, jakąś niedogodność, że za chwilę ona zniknie. No nie, tym bardziej, jeżeli jest jakaś sfinansowana oferta na stole, to do niej trzeba podejść bardzo poważnie, rozważyć. I to jest taki przykład jednej naszej inwestycji, gdzie pamiętam z funduszu pierwszego, ta oferta była, ale mało brakowało do celu naszego, którego zaraportowaliśmy sobie na początku inwestycji. No ale za rogiem jeszcze będzie coś, a jeszcze coś, no to poczekamy. No i to była zła decyzja. Czy nie czujesz się samotna w tej branży? Kobiet na partnerskich stanowiskach w private equity jest wciąż niewiele. Na pewno się czuję,
i chciałabym, żeby odwrócić to. I są pewne też działania, które aktywnie robimy, a to za chwilę o nich opowiem, ale żeby oddać kontekst problemu, o jakim mówimy, wraz z organizacją Level 20, która właśnie ma wspierać kobiety w branży inwestycyjnej, szczególnie w tych pozycjach seniorskich, z celem tych 20%, żeby na koniec dnia było, to zmierzyliśmy to. Co Ile to wyszło? oznacza w Polsce i w regionie, w tym w Polsce, no to słabo, tak? Ponieważ statystyki są podane dla branży łącznie, private equity, venture capital, a tam jest później oczywiście to wyszczególnione, ale na pozycjach seniorskich to jest 8%. Czyli 8% do 20% to mamy faktycznie dość dużą przestrzeń, ale myślę, że co jest znamienne, jak to się zmienia, ponieważ na tych pozycjach entry, czyli początkowych, to jest ponad 30%. I z tego 30 lądujemy na 8, nie? I teraz co się dzieje Czyli in between? teoretycznie narybek jest, z którego No, partnerki teoretycznie mogą jest, korzystać, nie? ale coś I teraz coś nie oczywiście, działa. że żeby to zmienić, no to my musimy i na tym entry działać, żeby może nie 30 parę procent, ale i 50 to było. No ale potem jeszcze ten mentoring, który powinien no, powodować, że nam nie odpływają, tak? Te kobiety z tej branży. Ja akurat prowadzę taki program z ramienia Level 20 wraz z psikiem Outreach. Czyli naszym celem jest spowodowanie właśnie, żeby na poziomie tego wejścia te procenty były lepsze i na końcu być może dojdziemy do 20 na pozycjach senior. Organizujemy praktyczne kursy takie dwudniowe, coroczne. To już 3. edycja, gdzie zapraszamy studentów i chcemy pokazywać im, na czym polega nasza branża, co my robimy na co dzień i 2, jak się w ogóle dostać do tej branży, jak zaplanować tą karierę, bo to musi być zaplanowana kariera. To nie jest tak, że mi się akurat po studiach udało prosto, ale to ja mówię, że jestem antyprzykładem i proszę ze mnie nie brać przykładu, tylko naprawdę trzeba świadomie zaplanować, tak, tą swoją karierę, czyli zacząć od doradztwa, później być może jakiś bank, a następnie przejście płynne do private equity. No i mieć tą świadomość, że to jest gra dla długodystansowców. Absolutnie tak, ale my przez te 2 dni oni naprawdę poznają specyfikę naszej branży. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży, żeby spędzili ze studentami te 2 dni. Tam również dbamy o diversity, staramy się, żeby to było 50/50, żeby właśnie też dziewczyny zachęcać. No i po tych 2 dniach jedni pewnie powiedzą, że super, drudzy powiedzą nie dla mnie, no ale przynajmniej wiedzą, tak? Także tam edycję, każda dokładnie, to teraz zaczynamy w marcu, tak? Fajnie nam się to rozwija, a tak, żeby też oddać, jak małą w ogóle jesteśmy branżą, jak hermetyczną, no to badanie, które przeprowadzaliśmy i zebraliśmy sobie firmy zarządzające i prześledziliśmy, ile mają osób w zespole, to wyszło, że to jest pula około 250 osób w Polsce, tak? To też na pewno powoduje, że hermetyczna jest to branża, ale można się do niej dostać i tym bardziej powinny dziewczyny do niej dołączać. Na koniec chciałem cię zapytać o przyszłość Avalonu, o to, o co gracie, jakim funduszem, jaką firmą inwestycyjną chcecie być i jakie rezultaty was usatysfakcjonują. Ja myślę, że tak. Po pierwsze, mamy plany, mamy ambitne plany, krótkoterminowe, długoterminowe i na pewno tym planem jest to, że otwieramy nowy fundusz. Czyli Avalon 4, wychodzimy na rynek i to w 2025 roku i mamy ambicje, ponieważ tam ma się pojawić 2 z przodu. Wierzymy, że polityka, dla przypomnienia mamy teraz blisko 140 milionów, czyli wierzymy, że ta polityka... 50% większy ma być ten fundusz. Ta polityka, którą teraz jest sprawdzona już na przestrzeni 3 funduszy, ten element menedżerski, ta spójność, którą mamy, jakby nic się nie zmieni, poza tym, że ticket będzie większy. Wierzymy też, że moment rynkowy, kiedy to ogłaszamy, jest bardzo dobry, bo jak sobie zobaczymy, jak wygląda teraz rozdanie na polskim rynku private equity, ta polaryzacja jest. Dużo graczy zostaje na poziomie 100 z małym plusem, później mamy oczywiście duże sukcesy z fundraisingami powyżej 400 milionów, więc jest teraz luka do wykorzystania i chcemy ją wykorzystać, tym bardziej, że ten ticket na przestrzeni tych funduszy naturalnie nam wzrasta, tak? Więc jesteśmy gotowi na ten kolejny skok, tym bardziej, że zespół, który mamy, jest bardzo stabilny zespół w Łodzi, nie w Warszawie, bardzo skomitowany
zgrany. Tak dla przykładu, na poziomie partnerów mamy 18 lat średnio doświadczenia, na poziomie dyrektorsko-menedżerskim 12 lat, więc to jest naprawdę unikalna wartość, którą chcemy wykorzystać. W terminie długim też mamy plany. No właśnie, to za 5, za 10, No właśnie, 15, bo za teraz 20 tak, lat. no będzie fundusz 5., 6. i absolutnie w to wierzymy i to jest naszą ambicją. Myślimy o sukcesji też, mając taki oczywiście zespół, partnerzy, szczególnie ci starsi funderzy też sobie zdają sprawę, że to nie będzie, żeby Avalon był wieczny, no to trzeba dobrze to zaplanować. Także cieszę się, że mamy taki zespół i o sukcesję tu się absolutnie nie boję. No, życzę wam mądrego planowania sukcesji. Marzenia trzeba mieć. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Moją rozmówczynią była Agnieszka Pakulska, partnerka funduszu Avalon MBO, a ja gorąco zachęcam do oglądania i słuchania innych odcinków podcastu PSIK, Private Equity o budowaniu wartości.